Jaki tytuł nosi polska epopeja narodowa? Odpowiedź udzielana na to pytanie będzie zazwyczaj bardzo krótka. Pan Tadeusz. Warto jednak zatrzymać się nieco dłużej nad tą kwestią. Przeczytać i zapamiętać pełen tytuł poematu Adama Mickiewicza wraz z podtytułem. W Muzeum Pana Tadeusza możemy zrobić to sięgając po reprint pierwszego wydania z 1834 roku, którego 3 egzemplarze znajdują się w zbiorach Ossolineum. Przeczytamy wówczas. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem. Krótkie przeanalizowanie i zapamiętanie całości sprawi, że łatwo przywołacie później w swojej pamięci najważniejsze informacje dotyczące polskiej epopei narodowej. Warto więc spróbować. Zacznijmy od pierwszej części tytułu. Pan Tadeusz. Chodzi oczywiście o Tadeusza Soplicę. Jest to około 20-letni młodzieniec, syn Jacka Soplicy. Jak czytamy na początku utworu, wraca on po 10 latach do swojego domu, ziemiańskiego dworu, którego gospodarzem jest jego stryj, sędzia Soplica. To właśnie młody Tadeusz, który otrzymał imię na cześć Tadeusza Kościuszki, został wybrany przez poetę na bohatera tytułowego. I choć nie jest on bohaterem głównym w potocznym znaczeniu tego słowa, jego obecność w tytule jest kluczem do głębszego odczytania treści utworu i intencji autora. W przypadku mickiewiczowskiego poematu zdecydowanie wyraźniejszym bohaterem jest ten zbiorowy, szlachta dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Tadeusz Soplica jest jednym z jej przedstawicieli. Pomimo że został wychowany w poszanowaniu tradycji, żyje już w innej rzeczywistości niż jego przodkowie. Jest przedstawicielem pokolenia, które wolną Polskę zna głównie z opowieści, więc musi poszukiwać nowych sposobów działania, nowych ideałów. Nie może, a często również nie chce powtarzać sposobu i stylu życia swoich przodków. Wróćmy znów do tytułu poematu. Gdy zapamiętamy kolejną jego część, będziemy wiedzieć, co jest punktem kulminacyjnym utworu, a także, gdzie rozgrywa się jego akcja. Czytamy więc dalej. Ostatni zajazd na Litwie. Czym był ów zajazd? W tytule oraz akcji pana Tadeusza został utrwalony szlachecki zwyczaj samodzielnego egzekwowania wyroków sądowych przez poszkodowanych, którym sąd przyznał prawo do otrzymania zadośćuczynienia. W praktyce często oznaczało to zbrojny napad na sąsiadów. Powoływanie się na ten zwyczaj dawało pretekst do bezprawnej napaści jeszcze przed ostatecznym zapadnięciem wyroku. Właśnie taką formę zajazdu utrwalił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Być może umieszczenie w tytule informacji o zajeździe jako ważnym elemencie akcji utworu miało podnieść atrakcyjność książki w oczach jej potencjalnych nabywców. Byłoby to nawiązanie do popularnych na początku XIX wieku powieści przygodowych autorstwa Waltera Scotta, osadzonych w realiach historycznych, a także rodzimych gawęd szlacheckich. Przymiotnik ostatni podkreślał, że czytelnik będzie miał do czynienia z obrazem świata już minionego i zachęcał pierwszych czytelników zapowiedzią nostalgicznego nastroju. Kiedy zapamiętacie, że ów ostatni zajazd odbył się na Litwie, łatwiej przypomnicie sobie, że akcję utworu umiejscowił Adam Mickiewicz w swoich rodzinnych stronach. Były to okolice Nowogródka, tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, które przed rozbiorami wchodziło w skład Rzeczypospolitej obojga narodów. I choć Soplicowa nie znajdziemy na żadnej mapie, to w 11 księdze Mickiewicz wyraźnie zaznaczył, że Soplicowo leżało tuż przy wielkiej drodze, którą od strony Niemna ciągnęli dwaj wodze. Nasz książę Józef i król westfalski Hieronim już zajęli część Litwy od Grodna po Słonin. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach wierszem treść podtytułu określa czas akcji, zastosowaną formę literacką oraz długość utworu. Pana Tadeusza można nazwać poematem epickim, czyli utworem fabularnym napisanym wierszem. Liczba sylab w każdym wersie jest stała, jest ich 13, dlatego mówimy, że został napisany 13-zgłoskowcem ze średniówką, czyli stałym punktem podziału wersu, występującą tu zawsze po 7 sylabie. Zapamiętując, że przedstawiona w utworze opowieść jest szlachecka, utrwalicie sobie, że bohaterem zbiorowym poematu jest szlachta. W Panu Tadeuszu została ukazana jej mentalność, sposób zachowania, kultywowane zwyczaje i tradycje, a także jej różnorodność. Podane w tytule daty 1811 i 1812 pozwalają precyzyjnie umiejscowić czas akcji utworu, która rozgrywa się w większej części latem 1811 roku.
Tylko dwie ostatnie księgi ukazują zdarzenia niespełna 2 dni 1812 roku. Roku, w którym wojska napoleońskie maszerowały z zachodu na wschód Europy, aby zdobyć Moskwę i wczesnym latem znalazły się w okolicach Nowogródka. We 12 księgach. Utwór składa się z 12 rozdziałów, które Mickiewicz początkowo nazwał pieśniami, a ostatecznie określił jako księgi. Każda z ksiąg ma własny tytuł, który zapowiada jej treść. Utwór początkowo zamierzony był przez autora jako dużo krótszy i rozrastał się dopiero w miarę powstawania. Możecie się o tym dowiedzieć z naszego filmu dotyczącego genezy pana Tadeusza.